Witajcie, wylądowałem w kraju numer 43. Pierwszy raz moja noga stanęła, stoi, raczej dwie, w Afryce. Welcome to Ethiopia. Walutą płatniczą w Etiopii jest 1 bir. W chwili obecnej $1 to 53 biry w kantorze. Na czarnym rynku wartość ta może urosnąć nawet dwukrotnie. Oczywiście jest to proceder nielegalny. Cześć moi drodzy, wylądowałem w Etiopii, ale sprawy się skomplikowały. Mianowicie nie spodobało im się to, że przywiozłem drona. Moje tłumaczenie, że nie ma 250 gram, że sprawdzałem wszystkie regulacje dotyczące latania dronem. Nie ma nic napisanego, nie ma żadnych przeciwwskazań i tak dalej. Byli nieugięci, myślałem, że też chodzi o jakiś podatek, bo na początku mi mówili, że muszę podatek od tego zapłacić i mogę iść. Ale mówię, no jaki podatek? Mam fakturę z Polski. No ale nic, już byłem gotowy zapłacić za ten podatek. Się okazało, że to nie o to chodzi, tylko chodzi o jakieś regulacje tutejszych no po prostu urzędów, nie wiem czy lotniczych, to się INSA nazywa. Mam adres, gdzie mam jechać i słuchajcie, mam niecałe 5 godzin do odlotu do Dżinki, do takiej miejscowości w Dolinie Omo. Już byłem cały podekscytowany, że już lecę i tak dalej. Wiza, przejście przez urząd imigracyjny 15 sekund, nie ma problemu, ale z tym dronem wyłapali go, no i siedziałem z nimi z godzinę. W każdym bądź razie, reasumując, dron jest w przechowalni, mam papier na to, jutro muszę się udać pod dany adres. Na szczęście, jak kupowałem ten samolot przez jednego online travel agent, czyli pośrednika po prostu, i znalazłem dobry deal, bo korzystam z VPN-u. I była opcja za $9, żeby sobie wykupić ubezpieczenie w razie konieczności anulowania tego lotu. I tak mnie coś tknęło, słuchajcie. No i kupiłem to za te $9. No i nie straciłem 115 dolców na ten lot, tylko te 9, bo udało mi się właśnie anulować ten lot. Zmieniam plany po prostu, cóż mogę zrobić. Jeszcze taka kobieta do mnie podeszła, słuchajcie, bo byłem taki napięty, no ale sobie myślę, dobra Michał, rozluźnij czoło, nie ma co się napinać, no sytuacja jest jaka jest, no nie? Trzeba się, że tak powiem, do tego zaadoptować, ale jeszcze zanim wrócę do tej kobiety, powiedzieli mi, że jeżeli mi nie dadzą zezwolenia w tym urzędzie, to ja mogę po prostu sobie wrócić po tego drona, jak będę wylatywał. Ale ja mówię, ale ja jadę na przykład do Kenii drogą lądową, to jak ja mam tu wrócić? No to oni nie wiedzą. W każdym bądź razie może się skończyć tak, że żeby odzyskać drona, będę musiał w ogóle stąd wylecieć. To jest w ogóle kuriozalne dla mnie. Ale zobaczymy. W każdym bądź razie. Wychodzę od tego pana tam z biura i nagle taka kobieta dziecko karmi butelką. No i po angielsku świetnie mówi i mówi, co ty taki napięty jesteś, nie? A ja opowiadam jej tą sytuację, a ona mówi, co? Chcesz się zamienić? Tu mam jednoroczne, a tam dwuletnie biega między tymi wszystkimi walizkami i zaczęliśmy się po prostu śmiać, nie? Ona mówi, ja tu nie przez przypadek usiadłam, ja miałam cię rozluźnić, nie? To jakiś sygnał od Boga jest, nie? No i po prostu wszystkie moje rozterki i jakieś napięcie czoła nagle puściło, nie? Po prostu muszę się zaadoptować do tego, co jest. No cóż, szukam teraz hotelu, i tak miałem zwiedzić stolicę, będzie to teraz, jeszcze muszę trochę pozałatwiać, bo tam pokancelować pewne rzeczy, bo już miałem pozałatwiane. No i nic, no i challenge, następne wyzwanie, także pozdrawiam serdecznie. 3:05 rano, lotnisko w Addis Abebie, Etiopia. Kalendarz etiopski stosuje własną rachubę lat. Era liczy się od daty narodzenia Jezusa, wyliczonej przez Anoniosa z Aleksandrii, czyli na 9 rok naszej ery. Numer roku etiopskiego jest o 8 mniejszy od naszego, a następnie o 7 lat mniejszy przez pozostałą część roku gregoriańskiego. Nieźle to zakręcone mają. A może to my mamy zakręcone? Kto wie. Właśnie wychodzę z hotelu, załatwię sprawę z dronem, ale nie mogę zamknąć
po prostu drzwi hotelowych. Z drugiej strony zamek jest uszkodzony, więc no idzie jak po grudzie, ale czasami tak bywa. Czekam na nich, niech rozwiążą tę sytuację, może nowy pokój. No ale mam tu kilka takich rzeczy, co myślę, że lepiej zamknąć po prostu. Your name? Michał? You? Yosef. Joseph, nice to meet you. Thank you for your help. So, I really appreciate it. Very nice, yeah? Big one, yeah. Very helpful. Thank you so much. Thank you, sir. Zobaczymy, co tutaj jest. Jakiś widoczek? No, coś tu jest. Zobaczmy. No jak tu dobrze zobaczyć chmury. Zgubione. No tutaj ktoś skarpetkę zgubił. Amasegenalo. That means thank you. Amasegenalo. Jestem już na zewnątrz, jak widać zresztą, masło maślane. No takie są początki chyba vlogowania. Wybaczcie. Specjalnie tak hotel blisko wziąłem tego urzędu jakiejś informacji krajowej, coś w tym stylu, gdzie idę spróbować uzyskać mojego drona, przekonać ich, że po prostu no, jest ta sytuacja taka, żeby zrobili dla mnie wyjątek, bo czasem się przyczepiają do tych dronów. No i zobaczymy, no, będę się uśmiechał. Bardzo przyjemnie jest, słuchajcie, no pogoda, no marzenie, no. Jest 3 stycznia, tak? 3 stycznia, a jest, nie wiem, 22 stopnie, wiaterek wieje, no petarda. To jest chyba ten, przycupnę tu trochę. Jak wygląda sytuacja, słuchajcie moi drodzy, byłem w tej Centrum Informacji Krajowej. No generalnie gość mnie tam po prostu chciał przegonić jak najszybciej, żebym nie stał. My drone has been kept at the airport and they told me to come over here. Hello sir, I have flown last night from Kuwait and my passport. They say to come here. Okay. No, taka jego praca, nie mówił nikt ząb po angielsku. Znalazło się 2 chłopaków, którzy akurat tam pracują. Ogromny budynek. Nie ryzykowałem z jakimś kręceniem, no bo jeszcze trochę rozsądku mam. Stał gościu zresztą z kałaszem na bramie. No i oni mi powiedzieli, że tu regulacje się zmieniają z tygodnia na tydzień, jeśli chodzi o różne takie prawa, w tym drony. Nie jest to pierwszy przypadek. Powiedzieli, że muszę jakiś tam podatek zapłacić i że muszę... Zadzwonili do jakiegoś tam urzędnika, że zupełnie niepotrzebnie tutaj przyszedłem i muszę z powrotem wracać na lotnisko, żeby to sobie wyjaśnić, dali mi jakiś tam numer. Mam nadzieję, że się tak nie będę odbijał, ale nawet jak to 2 dni potrwa, no to po prostu no, chcę mojego drona z powrotem. Jest jeszcze taka sprawa, że oni to mogą przytrzymywać 10 dni i jeżeli mi tego nie wydadzą, to muszę po prostu odebrać to z lotniska w ciągu 10 dni, ale wylecieć w tym samym czasie. To jest w ogóle kosmos, więc może to rozbić moją całą wyprawę. Już nie mówię po Etiopii, które chciałem tu spędzić ponad 23 dni, ale nawet jakbym chciał się przemieścić dalej do Kenii tranzytem, no to mój dron jest tu. No nie łapię tego, no ale takie są zasady. Co mogę zrobić? No uśmiechać się dalej, wracam na lotnisko, nie ma tak daleko. Przejdę się, kupiłem siateczkę bananów, także śniadanko jest. Fajnie tu, no bardzo ciepło, słoneczko świeci około 22 stopnie. Jakoś tak spokojnie życie trwa. Zobaczmy co lotnisko przyniesie dalej.
No można w sumie tak. Analizacje. O, ciekawe są tutaj te drogi. Baziotem. Z tego co słyszałem, to najlepiej korzystać z takich właśnie mikrobusów. Z jakichś autobusów miejskich. One są w ogóle nieczasowe. I bardzo podobnie to wygląda jak u nas w Polsce, nie? Tylko trochę inne busiki, które jest naładowane do wszystkich. Wziął jaka kolejka. No. A to Michał Różne tu mamy, że tak powiem, biznesy kręcone. Do skarpetki sprzedaje. Jakieś podkopówki. Życie codzienne. Kobiety z torbami. To chyba jest Pucybu. Tak. Welcome to Ethiopia. This is Finfinne. Starcie numer 4. Doszedłem do lotniska. No i naprawdę potrzebuję waszej pomocy, żeby trzymać kciuki, żeby odzyskać dronika. No bo jak tutaj podróżować bez drona? Niestety kolejne 2 godziny wyjaśnień na lotnisku nie przyniosły zmiany sytuacji. Plusem było poznanie kierownika oddziału celnego. Po tym uciążliwym dniu w końcu udałem się na kolację. Słuchajcie, nie sądziłem, że w Etiopii spotkam tak fantastyczne jedzenie. Zresztą wszystko mi smakuje. Bardzo ciekawa tekstura tej fasoli mielonej. Do tego jest jakaś wołowina z papryką. Aż mi ślinka leci, zresztą jak widzicie jestem bardzo głodny. I trafiłem tutaj do lokalnej takiej knajpeczki rodzinnej. No i specjalnie to dla mnie właśnie zrobili, więc pozwólcie, że będę konsumował. Petarda. W kolejnym odcinku Cześć, witajcie. Dzisiaj jest jakby nowy dzień i nowa energia, bo wczoraj to był dzień piekła rodem. Możecie trochę słyszeć, jak mi głos po prostu naparza, ale spowodowane to jest kawą, którą wypiliśmy. No po prostu, słuchajcie, włosy na ręce mi stoją. Mocarz piekielny. No fajnie jest, to powiem tyle. Skontaktowałem się, słuchajcie, z ambasadą w sprawie tego drona, obiecali pomóc.